Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Witam na najlepszym kanale dotyczącym zjawiska jasnowidzenia na polskim, europejskim, a kto wie, może i na światowym czy międzywymiarowym internecie. Witam serdecznie, ja mam na imię Olaf i to jest audycja z cyklu Raport Jasnowidza. Dzisiaj tak luźno sobie poruszymy kilka kwestii, ale szczególnie skupimy się właśnie na ciekawym poczuciu, które powstało jakby w wyniku rozmowy z moim kolegą Pawłem. Paweł ma takie ciekawe właśnie pytania, stawia. Jakieś takie dziwne pytanie, zadaje z kolei mi to dziwne pytanie, a ja z kolei czuję właśnie jakieś takie natchnienie w związku z jakimiś takimi dziwnymi pytaniami, które Paweł zadaje. I Paweł właśnie coś go cknęło i zadał takie pytanie właśnie tydzień temu, za ile dni będzie frytkownica? I powstało takie poczucie za 2-4 dni. Spójrzmy na screeny, które Państwu przygotowałem, a zaraz zadzwonimy do Pawła i on sam o tym wszystkim poopowiada, co tam jest grane w związku z tym poczuciem. Sekundka. Tu zobaczmy sobie właśnie, mamy właśnie audycję tydzień temu, 27 września, tak, pod tytułem Nocne spotkanie z jasnowidzem, inflacja itd. I tam mamy właśnie m.in. 36 minuta. Tam się pojawia to pytanie właśnie, śmieszne pytanie, za ile dni będzie frytkownica? I coś 2-4 dni się pojawiło, tak? Pamiętajmy, że to jest pytanie zadane 25 września, tydzień temu, dokładnie tydzień temu w środę. 2 dni upływały 27 października, września, a 4 dni upływały w niedzielę, 29 w niedzielę. Spójrzmy teraz jeszcze na inną ciekawostkę. O, to jest to w ogóle pytanie, tak? Śmieszne pytanie, za ile dni będzie frytkownica? Coś, że 2-4 dni, tak? Następnie co się wydarzyło? Spójrzmy, może najpierw spójrzmy, co to w ogóle jest frytkownica. Zadajmy Google'owi pytanie, jak działa frytkownica. Ok, to spytajmy się teraz Google'a, jak działa frytkownica? Jak podaje Media Expert, zasada działania frytkownicy beztłuszczowej jest podobna do piekarnika konwekcyjnego. Działa bez użycia tłuszczu, a pieczenie odbywa się dzięki kontaktowi produktów spożywczych z gorącym powietrzem. Dobrze, czyli zobaczyliśmy właśnie, jak działa frytkownica, tak? I to gorące powietrze. I tutaj właśnie zaraz Paweł o tym wszystkim popowiada. Ja Wam chcę tylko się skupić na jednej rzeczy, że 2-4 dni to dokładnie 2 dni minęły w piątek, tak? To są te właśnie ten pan Nasrallah i te wydarzenia w Bejrucie w piątek, tak? I tam jest właśnie fala uderzeniowa, bo nie ma bezpośrednich ran, tak? I to są 2 dni, a 4 dni to jest w niedzielę. Izraelska armia podała w niedzielę, że atakuje stolicę Libanu, Bejrut. Czyli jeden atak nastąpił w piątek, a jeden atak nastąpił w niedzielę. To jest właśnie to 2-4 dni, tak? Mamy tutaj właśnie w piątek i w niedzielę. I tu są 4 dni właśnie czytamy na Polsacie, z kolei tam był TVN24, tu jest z kolei Polsat. W niedzielę 4 dni, w sensie 4 dni po poczuciu, tak, bo było poczucie za 2-4 dni, Bejrut zostanie ponownie zaatakowany, tak, Bejrut został ponownie zaatakowany, tak, czyli Bejrut został głównie zaatakowany w piątek i głównie zaatakowany w niedzielę, czyli dokładnie 2-4 dni właśnie po tym poczuciu. I tutaj właśnie fala uderzeniowa, nie ma bezpośrednich ran, to wszystko zaraz Paweł opowie. Właśnie w związku właśnie z tą frytkownicą, ale wcześniej spójrzmy jeszcze na ciekawe zdarzenie w trakcie tej audycji, bo ten SMS się pojawia gdzieś tam w połowie, ale pod koniec, w 54 minucie, tam pojawia się też taki pewien tekst śmieszny, posłuchajmy go. Dobrze, przesuńmy teraz tą audycję właśnie jak było na screenie, czyli tam było 54 minuta, 23 sekunda, tak? Posłuchajmy właśnie tą 54 minutę. Tam jest taka ciekawostka i zaraz skontaktujemy się z Pawłem. 54 minuta, 20... Oj, 20... Oj, 20... Ok, posłuchajmy. Też kocioł islamski. I w tym momencie zobaczyłem
się jakby pierścień ognia wokół Izraela, albo pierścień wokół Tajwanu, tak, czy jakieś inne takie różne rzeczy z wysokości, to tu było z kolei właśnie tak graficznie jak z wysokości, jak pierścień ognia wokół Tajwanu, przepraszam, wokół, no ciekawe, pierścień ognia wokół Tajwanu, bo wcześniej był pierścień wokół Tajwanu, a teraz pierścień ognia wokół Tajwanu. Ciekawe, czy to przypadkowo się przejęzyczyłem, czy nie, ale zostawmy już tam. Okej, takie ciekawe, śmieszne, przypadkowe przejęzyczenie, tak samo jak ciekawe, śmieszne pytanie, tak? Jest ciekawe, śmieszne pytanie Pawła właśnie, za ile dni powstanie Frytkownica? 2-4 dni? I dokładnie 2 dni później następuje właśnie atak na Bejrut, na kwaterę główną właśnie i Nasrallah odchodzi właśnie w tych okolicznościach, które powstają w tym pytaniu i po 4 dniach następuje drugi atak, znowu podwójne potwierdzenie, następuje drugi atak właśnie na stolicę Libanu Bejrut. A tutaj z kolei takie dziwne przejęzyczenie, właśnie opisując to wszystko, takie dziwne, mówiąc też o tym kotle islamskim, dziwne przejęzyczenie właśnie, że pierścień wokół Tajwanu i można byłoby uznać, że to jest śmieszne przejęzyczenie, bo przecież Chiny nie atakują Tajwanu, ale tak się traf chciał, że akurat w tych dniach właśnie jest ten cyklon, który akurat ten Tajwan zamyka w zasadzie w takim pierścieniu. Spójrzmy właśnie na te doniesienia. Ja już wam to pokazywałem wcześniej. Nadciąga super tajfun, tak? Kraton, jak Kreaton, albo jak to było tam gdzieś w Piratach z Karaibów było, tak? Kraken, Kraken, a tu jest Kraton. Nadciąga super tajfun Kraton albo Kraken. W sklepach puste półki. To jest 1 października, a dokładnie 1 października obudził się ten kocioł islamski, tak? Obudził się ten kocioł islamski i poleciała masa rakiet właśnie z Iranu na Izrael. Akurat wtedy, kiedy właśnie takie dziwne przejęzyczenie i dokładnie w tym czasie następuje właśnie takie pierścienie, jakby pierścienie zamykają ten Tajwan, jakby taki pierścień ognia, bo na czerwono się wszystko świeci, bo po prostu jest strasznie niebezpieczny ten super tajfun, bo tam jest prędkość wiatru do 240 km na godzinę. No to jest piorunująca prędkość i to niesamowicie wchodzi, że dokładnie w tych dniach, kiedy jest to przepowiedziane, to właśnie w tym czasie 1 października, kiedy następuje właśnie ten kocioł islamski, to właśnie wtedy jakimś dziwnym przejęzyczeniem wchodzi właśnie pierścień wokół Tajwanu, bo właśnie w tych dniach Tajwan jest w pierścieniu, ale super tajfunu. To taka ciekawostka. Dobrze, a teraz właśnie zobaczmy tutaj, no to jest ten właśnie super tajfun, tak? I no niesamowicie, no dla mnie to po prostu dzieje się apokalipsa na naszych oczach. Ale nie będę was długo zagadywał, dzwonił od razu do Pawła, niech Paweł powie, a ja tutaj właśnie przedstawię Państwu te screeny, podczas gdy Paweł będzie opowiadał. Posłuchajmy. Okej, tak więc dzwonimy do Pawła. Sekundka, tylko wybiorę połączenie. I dzwonimy. Mam nadzieję, że dobrze się nagra, bo po prostu to jest po prostu na mikrofonie idzie. Dobra. Ciekawe, czy wejdzie 7 sygnałów. 1, 2, 3, 7 jak 7 trąb. 4. Halo, halo? Dzień dobry. A, no cześć. Dzień dobry. Tak, zadaję pytanie właśnie, czekając aż odbierzesz telefon, właśnie ciekawy, czy wejdzie 7 sygnałów, jak 7 trąb, ale wyszło 4 sygnały, które była Nie, bo to jest wszystko skrócone i przyspieszone. Okej. Dobra, no to właśnie, jak mówiłem, Paweł jak zwykle odkrył coś bardzo ciekawego, więc zamieniamy się w słuch i ja tam najwyżej dorzucę swoje na koniec, a śmiało mów właśnie, co tam znalazłeś znowu. Dzień dobry, witam widzów. Dobrze, że na razie nie zamieniamy się w subsoli. Dobre. No. Chodzi o przeczucie, chodzi o przepowiednie. Za ile dni Frytkownica? Tak w rozmowie rozmawiam sobie z Olafem i nagle przychodzi do mnie takie poczucie, za ile dni Frytkownica? No takie strzały są najlepsze, takie z poczuciem, takie przepowiednie. No i Olaf dał drugą część tej przepowiedni za 2-4 dni. No i to było w środę 25
września 2024 i to się łączy także z tym Otisem, bo Otis przecież zawsze wchodził 27 września. To było tam 27 lipca, 2 miesiące do 27 września 2024, więc nie tylko Otis wszedł z tą frytkownicą, ale także w tym dniu 27 września Izrael zaatakował kwaterę główną Hezbollahu w Bejrucie. I co się stało? Za ile dni frytkownica? Dlaczego frytkownica? Bo to nie chodzi o frytkownicę, o smażenie oleju, tylko chodzi o frytkownicę na gorące powietrze. To było takie zaszyfrowane. No i stało się to, że bomby, tam mówili, że 6 bomb spadło dokładnie na kwaterę główną Hezbollahu i TVN24, Polsat News, inne tak samo media na całym świecie podają, że nie znaleziono ran zewnętrznych na ciele zmarłego Denata Nasrallaha, tylko były obrażenia wewnętrzne. Doszło do uderzenia fali, to była taka fala uderzeniowa, ogromne ciśnienie i białko w organizmie ścięło się. Białko się usmażyło, ścięło się. Dlatego nie można było znaleźć ran zewnętrznych. Jak to się ma do przepowiedni z frytkownicą? Olaf pokaże. Naprawdę takie jakieś śmieszne poczucie. Za 2-4 dni frytkownica i nagle weszło, bo nie znaleziono ran na ciele, ran zewnętrznych. On się ugotował. Nie tylko on, ale zostali ugotowani przez falę uderzeniową. Tak, albo jakoś tak jakby przez to wysokie ciśnienie i gorące powietrze właśnie, jak to jest w opisie tej... Gorące powietrze i wysokie ciśnienie ścięło się po prostu, są takie bomby, specjalne bomby do niszczenia bunkrów. One uderzają, rozchodzi się fala uderzeniowa, ogromne ciśnienie i to ciśnienie od wewnątrz rozrywa organy wewnętrzne. No tak hardkorowo brzmi, że nie wiem, czy YouTube tego nie ocenzuruje, ale okej, dobra, no już mówi się trudno. Nasrallah, przywódca, nie żyje. Tak, a jeszcze jest... Rozerwała go fala uderzeniowa, a tutaj poczucie takie śmieszne. Frytkownica. Za ile dni frytkownica? Za 2-4 dni. No i za 2 dni od 25 września, to jest 27 września, dokładnie wtedy tak samo wszedł Otis. 27 września 2024. Tak, no to ciekawe właśnie, że w środę tydzień temu właśnie takie dziwne pytanie, takie zakamuflowane właśnie i tyle, i że jak to się spojrzy, to się właśnie niesamowicie sprawdza, tylko właśnie jest to sposób zakamuflowany w związku z różnymi niedogodnościami po prostu. Na polskim internecie wiele z tych rzeczy jest jakby zakamuflowanych, ale wchodzą niesamowicie Ale Olaf, ale gdyby znaleziono rany na ciele, tam postrzałowe, tam rany, tutaj krwawi. To byłaby szatkownica, a ty się pytałeś, to nie frytkownica. To nie weszłoby tak, a tu jest frytkownica na gorące powietrze. On został ugotowany, on został rozerwany przez falę uderzeniową. Tak. Kurczę, nie wiem jak YouTube potraktuje tą audycję, ale okej. Trafienie oznaczone. Gratulacje dla Pawła za połowę poczucia. Za ile dni frytkownica, takie śmieszne poczucie w rozmowie. Ha, hi, za ile dni frytkownica? Na 2-4 dni i to przyszło poczucie. Wypełniło się. Tak jest, dokładnie. I od razu po 2 dniach właśnie tak zwana frytkownica, czyli właśnie te wydarzenia właśnie spełniają specyfikację tej przepowiedni. No dobra, zobaczymy jak YouTube potraktuje, bo to takie trudne słowa, trudne wydarzenia, więc zobaczymy jak to YouTube w ogóle potraktuje. Zobaczymy. Pokaż widzom frytkownicę na gorące powietrze. Tak, pokażę właśnie jak działa właśnie definicje i wszystko, te artykuły i jak działa, bo jeszcze ich rozerwie fala uderzeniowa. No. A, warto dodać jeszcze, że sama ta frytkownica to ona jakby to jest też urządzenie, które się zamyka, tak? Tak samo jak ludzie się zamykają w bunkrze, tak samo frytkownica też jest zamykana. Właśnie jak ja przyglądałem się tym różnym frytkownicom, tak? To one zamykają się takimi kopułami właśnie troszkę jak właśnie w tych bunkrach.
a w środku są te frytki właśnie, nie? No i tak właśnie takie dziwne, przedziwne, dziwne, zakamuflowane właśnie pytanie, no i taka odpowiedź już wprost, 2-4 dni, tak, czyli już nie zakamuflowana, tylko wprost, tylko wydarzenie zakamuflowane i okazuje się, że to po prostu takie epokowe rzeczy faktycznie się jakby w tym wypełniły, dokładnie po 2 dniach. No i dalej, co do dzisiejszego dnia trwa z tym Iranem, nie? Czyli podsumowując, takie poczucia, takie wizje na luzie, takie spontaniczne, takie w śmiechu, takie w żartach, bardzo często wchodzą. No. No dobra, to co? To dziękujemy Wam za uwagę. Żegnamy się, pozdrawiam. Żegnamy się i ja również pozdrawiam. Trzymajcie się z Panem Bogiem. Pa. Okej, i zanim się z Państwem pożegnamy, to na koniec jeszcze jedna ciekawa rzecz, pewne ciekawe odkrycie Pawła. Powiedz jeszcze, Paweł, właśnie z tymi zaćmieniami. Witam raz jeszcze widzów. Odnośnie poczucia zasada podwójnego potwierdzenia w Biblii. I to jest związane właśnie z tą frytkownicą, z Bliskim Wschodem i z SMS-em kocioł islamski. To Olaf miał tak samo poczucie w SMS-ie. Kocioł islamski. I co się stało? Dzisiaj jest zaćmienie słońca. Drugie w tym roku, 2024. I dziwnym trafem, dzień wcześniej, jest uderzenie Iranu na Izrael. Rzecznik Pentagonu, generał Pat Ryder, powiedział, że to uderzenie z 1 października było 2 razy potężniejsze od tego uderzenia pierwszego w historii nowożytnej, które było w połowie kwietnia. I co się stało? Tam 8, 9, 10 kwietnia było zaćmienie słońca. Czyli zaćmienie słońca w połowie kwietnia i też było tam pierwsze uderzenie Iranu na Izrael, tak jakby się umówili. 2 zaćmienia słońca. Nigdy Izrael bezpośrednio nie atakował nigdy Iran bezpośrednio nie atakował Izraela. Nigdy w historii nowożytnej takie bezpośrednie uderzenie atakował zawsze przez różne organizacje swoje, po cichu, po kryjomu, zawsze tam Izrael dostawał w tyłek mocno, a teraz bezpośrednio. I to jest związane z 2 wydarzeniami. Zasada podwójnego potwierdzenia w Biblii, zaćmienie słońca w kwietniu, Izrael dostał po łapkach raz. Dzisiaj mamy zaćmienie słońca drugie. Generał, rzecznik Pentagonu Pat Ryder mówi, że to było 2 razy potężniejsze uderzenie, porównując do tego, które było w połowie kwietnia. Pięknie weszło i zasada podwójnego potwierdzenia w Biblii i były tak samo 2 uderzenia, 2 zaćmienia słońca, połowa kwietnia, a teraz 2 października i 2 uderzenia Iranu na Izrael. Pięknie to wszystko weszło. No dobra, to ja już nie będę dorzucał swoich 3 groszy i ponownie się żegnamy i do następnej audycji. Trzymajcie się, hej, pa. Tak? Czy wszystko, chcesz coś jeszcze powiedzieć, tak? Czy... Nie, chciałem pozdrowić tylko widzów. Fajnie to wszystko się układa. Pozdrawiam. No, dobra, ja też pozdrawiam, cześć, trzymajcie się, pa. Drogi widzu, jasnowidz z Gdańska przekazał największą liczbę przepowiedni z dokładnością co do jednego dnia. Jako jedyny precyzyjnie wskazał lokalizację poszukiwanego dziecka w największych w historii poszukiwaniach w Polsce, jak i też w największej polskiej obławie. To wszystko za darmo. Wszystkie poczucia i natchnienia są darmowe, jednak jak każdy maratończyk, żeglarz czy himalaist posiada sponsorów na swoją działalność, tak i Ty możesz stać się jednym z nich, wspierając badanie zjawiska jasnowidzenia, stawiając przysłowiową kawę. Dziękuję. Pozdrawiam Cię serdecznie. Jasnowidz z Gdańska.